Bum, 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 bum. Bam, 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 bam. Moi drodzy, kumulować czy nie kumulować? To jest pytanie dotyczące Bitcoina, bo oto, tak jak już mówiliśmy wielokrotnie wcześniej, na prowadzenie wychodzi numer 2, czyli Ethereum, i o tym dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać. Będziemy chcieli również zobaczyć, co takiego dzieje się w tych ETF-ach. Wiemy, że to jest opera mydlana, ale kto z nas nie lubiał oglądać Niewolnicy Izaury? Więc Łukasz, powiedz nam, co takiego dzieje się w tej chwili właśnie w tych ETF-ach? No na ETF-ach wczoraj dziwny dzień. Bardzo dużo ETF-ów miało wczoraj, czyli 21. Bo dzisiaj nagrywamy 22 lutego, więc żeby była tutaj jasność, 21 lutego mieliśmy taki dziwny dzień, że bardzo wiele ETF-ów miało zerowy wpływ kapitału. Nic nie wypływało, żeby była jasność, tylko był zerowy. Natomiast całkiem sporo wypłynęło z Grayscale'a. BlackRock miał bardzo mały przypływ. No i efekt taki, że mamy pierwszy raz od bardzo wielu dni ujemny dopływ kapitału łącznie do ETF-ów. Więcej wypłynęło niż wpłynęło, o 88 milionów dolarów, więc całkiem spora kwota, o tyle się zmniejszyło. Ciekawe, dlaczego? Przy czym wyjaśnijmy jeszcze raz, to tak naprawdę wynika z tego, że jakby mało było wpłacających, a Grayscale jednak użytkownicy sprzedają jednostki. No ale możemy założyć, i to jest moje pytanie do Ciebie, że te jednostki, w sensie ta kasa, wróci na rynek. To znaczy następuje po prostu transfer do tych klasycznych ETF-ów. Jest to możliwe. Jak jest naprawdę, to do końca nie wiemy. Myślę, że będą jakieś analizy bardziej szczegółowe. Na pewno mogę powiedzieć, że mamy w tej chwili od kilku dni dosyć intensywną nagonkę w telewizjach finansowych, nagonkę na Bitcoina, i to taką dosyć, powiedziałbym, prostą. To znaczy cały czas się mówi, że Bitcoin to ransomware, to handlarze narkotyków i inni źli ludzie, że nie wolno z tego korzystać i że generalnie to jest złe i to nie jest nic dobrego. Takie były wypowiedzi na przykład w czasie wywiadów CNBC Gary'ego Genslera. Tak. Teraz w czasie ostatniego programu, który oglądałem też CNBC, było znowu takie dosyć silne naciski ze strony prowadzącego i nawet wręcz można powiedzieć, jakby dostawał wytyczne przez słuchawkę, co ma powiedzieć, żeby tylko dołować tego Bitcoina, mimo że jego rozmówcy, jeden z drugich taki częsty gość i jeden z inwestorów Bitcoina, zapomniałem jak on ma na nazwisko, taki dosyć byczo nastawiony, no on mówi, że 150 000 będzie na pewno w tym roku. Oni jakoś tak próbowali bronić tego Bitcoina, natomiast argumenty, które były podawane przez prowadzącego, no właśnie klasyczny, bo najczęściej używany do tego, żeby robić złe rzeczy, no i jakby nie czuły na argumenty pod tytułem to i tak jest nic w porównaniu z tym, do czego jest używany dolar. Tak. I tam nawet to jeszcze w czasie rozmowy z Garym Genslerem, który dokładnie te same argumenty podważa, jest mowa o tym, że to, że na przykład ktoś używa samochodu do czegoś złego, czy noża do czegoś złego, czy to jest powód, żeby niszczyć, czy uważać, że to wszystko jest złe. No generalnie nagonka jest i to taka dosyć mocna. Przypomina to trochę tą nagonkę, którą mieliśmy parę lat temu, gdzie też była mowa, że Bitcoin jest zły, to właśnie były te momenty, kiedy de facto najbardziej opłacało się kupować Bitcoina, bo on był właśnie w dobrych momentach przedwzrostowych. Czyli może wskaźnik negatywnego mówienia o Bitcoina zadziała tutaj. No, to jest jeden z tych wskaźników, które ciężko jest mierzalny, tak naprawdę, ciężko go skwantyfikować. No ale wróćmy, a może nie wróćmy, tylko jak w tym wszystkim odnajduje się Ethereum? No bo jak spojrzymy teraz na zmianę ceny Bitcoina w ciągu ostatnich 7 dni, no to mamy wybitnie płaski wykres. Tam właściwie się teraz nic takiego szczególnego nie dzieje. Zahaczyliśmy dzisiaj ponad 3000. Mówię o Bitcoinie. Bitcoin. Tak. Natomiast właśnie Ethereum zaskakuje. Jeżeli szybko sobie jeszcze sprawdzę tutaj do swojego notatnika, mam taki magiczny notatnik, wygląda na to, no właśnie, Ethereum w ciągu ostatniego tygodnia zrobił 7,5%. Nieźle. Bardzo ciekawy wynik. I nawet jak się patrzy na wykres,
Zawsze mówiło się o tym, że Ethereum kiedyś musi się uwolnić, jeżeli chodzi o kształt wykresu od Bitcoina i to się właściwie już dzieje, ale to zawsze było tak, że to jednak Bitcoin szedł do góry, Ethereum tam próbował za tym podążać, a teraz mamy taką sytuację, że tutaj są wzrosty wyraźne, a Bitcoin tak jak gdyby przeżywa stagnację. I to jest ciekawe, bo jeszcze tydzień temu, kiedy mówię, że przeżywa stagnację, trochę przesadzam. Przeżywa stagnację w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, no nie? Ale wiadomo, że wszyscy liczymy na to, że będzie inaczej. I dodam jeszcze jedną rzecz. W tym modelu, o którym mówię bardzo często, co by było, gdybym inwestował od początku tego roku, od zeszłego i tak dalej, w $1 albo stałą kwotę codziennie w DCA, są już tylko 3 lata. Są już tylko 3 lata, kiedy Bitcoin wygrywa z Ethereum, to jest rok poprzedni, poprzedzający poprzedni i jeszcze poprzedni, no nie? A tak wszędzie indziej Ethereum wygrywa. No, mówi się, jakby możemy powiedzieć dwie sprzeczne teorie. Jedna mówi o tym, że faktycznie Ethereum zbliża się do bardzo kluczowych momentów. Z jednej strony ważny upgrade w marcu, w maju zatwierdzanie możliwe ETF-ów. Dużo takich wydarzeń, które mogą pobudzić bardzo mocno Ethereum i spowodować jego wzrost. Mamy te przejście użytkowników, czy ludzi od Bitcoina do innych altcoinów, nazwijmy jeszcze Ethereum altcoinem i może się okazać, że faktycznie tutaj będą duże wzrosty. Są analitycy, którzy mówią o 120, tak, 130 tysiącach dolarów za Ethereum, no to by było coś dużego faktycznie, natomiast generalnie nie brakuje też głosów odwrotnych. I tutaj, proszę bardzo, taka prosta statystyka. W 2022 roku aktywnych adresów na sieci Ethereum było, uwaga, 120 tysięcy. Teraz tylko 60. Takie, które dokonywały jakichś transakcji. Teraz 60 tysięcy. Jeżeli chodzi o Uniswapa, no to kiedyś mieliśmy po 60 tysięcy różnych adresów biorących udział w transakcjach. W tej chwili mówimy o 12 tysiącach, czyli kurczę, no to Ethereum przestaje być używane. Oczywiście nie chodzi o to, że w ogóle przestaje być używane, ale przestaje być używane w bezpośredni sposób. Layery drugie cały czas korzystają i tak dalej. Tutaj pojawiają się działania, no ale jakby sami ludzie przestają korzystać, jakby to Ethereum zanika. No, znaczy layer drugi może istnieć tylko wtedy, kiedy jest warstwa Ethereum, no nie? No, ale przecież pojawienie się warstwy drugiej sprawia, że obciążenie sieci tej pierwszej maleje, a to znaczy, że jest mniej gazu zużywane i tak dalej, więc teoretycznie, no właśnie, skąd się bierze w takim razie ten wzrost? I teraz mam pewne bardzo silne skojarzenie i chciałbym, żebyś je skrytykował albo, no żebyś się skomentował. No bo przecież cały poprzedni rok to był taki bardzo pozytywny rok dla Bitcoina. Zaczynaliśmy go od ceny 16 tysięcy dolarów, a skończyliśmy gdzieś tam na poziomie 40, tak? Dokładnie nie pamiętam. No i jest takie przekonanie, taka teoria, że tak naprawdę te fundusze, które czekały na zgodę ETF-ową, one gdzieś tam już robiły te transakcje OTC w sposób pośredni jakiś, to tak się mówi, no nie? No i teraz myślę sobie, że widząc jakie efekty zostało osiągnięte na ETF-ach bitcoinowych i mając to przekonanie, że w maju jednak pojawi się ETF Ethereum, gdzieś tam również widziałem takie komentarze, że to już będzie ostatni ETF. To znaczy trzecia kryptowaluta, która by przyszła, nie wiem jaka, może Dogecoin, albo XRP, albo Litecoin, ale... Albo Solana. No właśnie, że już takie ETF-y nie będą przyznawane. Dla jasności czytałem po prostu jeden artykuł na ten temat, więc pewnie był również przeciwny. Natomiast nie mówi się już o tym, teraz nie mówi się o żadnym kolejnym ETF-ie. I czy jest możliwe, że ci gracze, którzy składają papiery do SEC-u, którzy spodziewają się, że dostaną zgodę, że zaczynają po prostu w sposób pośredni kumulować? Wszystko jest możliwe. Bo to jest jedyna siła, znaczy może nie jedyna, to w jakiś sposób to tłumaczy. No bo tak jak powiedziałeś, aktywność sieci wydaje się być niższa. Można, to jest jedna z teorii, która mówi tak, mamy w tej chwili, tak samo jak ta teoria, która mówi, że w telewizji teraz
gnębią Bitcoina właśnie po to, żeby ci, co mają kupić, to żeby kupili dyskretnie, włożyli w to pieniądze i potem uwolni się i narracja nagle na przykład za 3 miesiące się zmieni i będzie mega pozytywna. Tego nie wiemy, będziemy to wiedzieli za 3 miesiące. To samo może być z Etherem. Faktycznie jest ta narracja, która mówi, Ether ma kosztować powyżej $10,000 i to w ciągu najbliższych miesięcy. Nie za 10 lat, nie za 2 lata, ale ma kosztować, no ja tam spotykałem informację, że przed halvingiem Bitcoina taka cena może być widoczna i to byłoby bardzo interesujące. Faktycznie te fundusze, które złożyły wnioski o ETF-y, one mogą mieć jakieś inside newsy, one mogą w tej chwili nie bezpośrednio oczywiście, ale w jakiś tam pośredni sposób skupować Ethereum, bo będą wiedziały, że potem zacznie się duży popyt. No, to samo dotyczy w ogóle sprzedaży samych ETF-ów. Analizy są szalenie różne, bo tam szacunki są dosyć mocno rozjeżdżające, ale mówi się o tym, że klasa, ta baby boomers, tak, która w tej chwili ma największe oszczędności, 50 trylionów, czyli to jest 50 000 miliardów dolarów. No to teraz, jeżeli oni po 1% przeznaczą na zakup Bitcoina, to mamy 500 miliardów od tych samych baby boomers i w tej chwili na same ETF-y wpłynęło 5 miliardów. Tak, od początku. Czyli od początku, czyli to jest 1/100 tego, co ma wpłynąć. Więc to jest ciekawe. Tutaj w ogóle widziałem kilka wywiadów z takimi szefami niedużych brokerów i oni mówią, sytuacja jest szalenie taka dziwna, bo doszło do sytuacji, w której sprzedawcy u tych brokerów dostają telefony od swoich klientów, którzy mówią, chcę kupić u Was ETF-a bitcoinowego, czemu nie mogę? Czemu nie mogę tego zrobić? I mówi, sytuacja, rozumiesz, klient dzwoni, mówi, chce kupić, najlepsza metoda sprzedaży. To sprzedawca idzie do swojego szefa i mówi, chcę to, no to w końcu szef jego pójdzie do szefa swojego szefa, a ten w końcu zacznie rozmawiać na temat tego, żeby wprowadzić możliwość sprzedaży tego aktywa. Nie? Słyszałem, że tak niektórzy sprzedają płatności kryptowalutowe. Dzwonią do pizzerii i pytają się, czy mogę zapłacić bitcoinem, później dzwoni ktoś inny, a później przychodzi sprzedawca. Biło mi się to uszy, ale zakładam, że tutaj nie ma, że tutaj nie chodzi o taką intrygę. No nie, tutaj mówimy o naprawdę bardzo dużej skali. Analitycy, których słuchałem, wypowiadają się w taki dosyć stonowany sposób, bo mówią, że to jest to, co się działo teraz z ETF-ami bitcoinowymi, to jest w ogóle coś gigantycznego. Tak. To jest ruch, który nigdy w życiu oni by nie spodziewali się. Nie było do tej pory tego typu sytuacji, żeby takie wpływy kapitału były na ETF-y. To jest coś niespotykanego. A mówią, a instytucje, które sprzedają te ETF-y, one nie są przygotowane do takiej dynamiki. Oni właśnie teraz dopiero, ponieważ to są konserwatywne organizacje, bardzo konserwatywne, one się przyglądają i dopiero teraz zaczynają wprowadzać te instrumenty do swojej oferty. I to jest proces, który dopiero teraz się zacznie. Mówi to, rok potrwa. Rok, zanim ten bitcoinowy ETF będzie faktycznie dostępny, że to jest czas, który jest potrzebny na to, żeby to się wszystko rozkręciło, a teraz i klienci muszą dojrzeć do tego, a oni oglądają na przykład CNBC i słyszą, że jednak nie, że Bitcoin jest zły. Więc oni jeszcze też wcale nie są tak bardzo przekonani, więc dzwonią pewnie też nieliczni, no ale ci, co dzwonią, wywierają pomału jakąś presję i to efekt tego będzie taki, że faktycznie będzie dostępny ten dla większej ilości, no i wtedy dopiero zacznie się spływ kapitału. Jest jeszcze jedna rzecz. Analizy inwestorów ETF-owych są szalenie ciekawe. Otóż okazuje się, że to są klasyczni hodlerzy.
Oni nie kupują po to, żeby sprzedać w ciągu roku, czy sprzedać w ciągu 2 lat. Ale to wiemy... Oni to kupują naprawdę długoterminowo, więc mamy faktycznie kapitał, który wchodzi i on nie będzie chciał wychodzić. To nie jest kapitał spekulacyjny, który dzisiaj wchodzi po to, żeby za tydzień wyjść, czy za miesiąc, czy za pół roku. To jest kapitał, który wchodzi i on mówi, to jest moja emerytura, ja za 10 lat będę chciał to wypłacać. Bardzo ciekawe rzeczy. Jeżeli tak to będzie wyglądało, no to faktycznie mówiliśmy o tym, że są prognozowane 2 typy wzrostów na Bitcoinie. Ten przyspieszony, niższy, albo troszeczkę opóźniony, ale zdecydowanie intensywny. Naprawdę w byczych czasach dobrze się żyje. Tak. Jest dużo ciekawych wydarzeń. Zobaczymy. No teraz ten Bitcoin jest poniżej 52 000, czyli notuje delikatną korektę. Była próba przebicia 53, nieudana. No i zobaczymy. Te wskaźniki, które są omawiane przez wiele osób. Ja nawet spotkałem się teraz z analizą, która mówi o tym, że Bitcoin może spaść do 45 i to będzie dobre. To będzie dobre, bo to spowoduje na rynku, tym zwykłym, nie mówię o ETF-owym, tylko na tym zwykłym rynku, znowu wypłynięcie środków od tych, którzy mają gorące ręce, czyli od tych osób, które kupiły, żeby szybko zarobić. Bo one przestraszone szybko się wycofają i to przejdzie do kapitału długoterminowego, który wypłaci znowu olbrzymie ilości bitcoinów z giełdy, bo znowu mamy historyczne poziomy, jeśli chodzi o ilość bitcoinów na giełdach. Gdybym Ciebie teraz zapytał o to, w co jeszcze można zainwestować, no bo właśnie, i myślę sobie, że każdy tutaj, kto nas ogląda, myśli o tym, bo ile możemy zarobić na Bitcoinie? Dajmy na to, że będzie 120 000, czyli będziemy mieli... 200%. Tak, trochę ponad. Na Ethereum, jeżeli by się wydarzyła ta prognoza, o której mówisz, czyli mamy dzisiaj $3000, a powiedziałeś... ponad 10 to faktycznie raczej analitycy są zgodni, że to jest cena jak najbardziej realna, czyli oni prognozują i to tutaj głosy są zgodne, że potencjał wzrostu Ethereum jest wyższy niż Bitcoina. Tak. I to nawet tak jak gdyby intuicja podpowiada, choć oczywiście każdy ma intuicję trochę inną, ale jednak chciałbym mieć 10 razy. 10x. Nie, może razy 100. Może razy 100. No i teraz zawsze jest to wahanie, czy kupić dużo altcoinów, licząc na to, że spośród, 100, które kupię, 3 wypalą, a jeden to będzie taki, który mi sfinansuje całą akcję. Czy być może jest jakaś kryptowaluta, która ma historię, ma pewne dziedzictwo, ma pewną cykliczność i jakieś fundamenty. I może wprost powiem, o co mi chodzi. Chodzi mi o Dogecoina. No tak. No tutaj ja bym powiedział, że jeśli chodzi o Dogecoina, to problem jest jeden. Problemem jest team deweloperski. I to jest coś, co powoduje, że ja nie jestem byczo nastawiony do Dogecoina, ale już wiele razy było tak, że gorszy produkt wygrywał z lepszym, więc możliwe, że tutaj te problemy techniczne nie są jakimś wielkim problemem, bo może mało osób sobie z nich zdaje sprawę. No, ta słynna akcja z tym deweloperem, który dosyć głośno opuścił team, jeden z kluczowych deweloperów opuścił team Doge'a i mówił o tym, że to jest straszne, co tam się dzieje, już nie wchodząc w szczegóły. Faktycznie Dogecoin jest bardzo zapóźniony w stosunku do Bitcoina i ma swoje problemy. Ale ma służyć tylko jako nośnik wartości. No nie? Jakby nikt nie oczekuje od Dogecoina, że będę mógł robić w oparciu o ten blockchain, jakieś smart kontrakty. No nie. Natomiast faktycznie jest to blockchain czy kryptowaluta, która jest podatna na spekulacje i o ile Bitcoin to złoto, Ethereum to ropa, to Dogecoin to jest coś ekstremalnie spekulacyjnego, nawet nie wiem jak nazwać takie aktywo, do czego przyrównać. No, memcoin, no nie? Tak memcoin, no tak, ale faktycznie patrzyliśmy na wykres. Tak. I nasze mózgi się radowały, widząc pewne cykle widać bardzo wyraźnie i widać jak się odbija do góry. Zresztą pomierzymy to na swoje sposoby. Ale właśnie tak sobie myślę, gdyby rozbić swój koszyk inwestycyjny,
Właśnie na te trzy. Teraz na zbliżającą się hossę. Bitcoin, Ethereum i Dogecoin. Dogecoin jako alternatywa do wzrostu razy 100, tak. Ethereum jako alternatywa do wzrostu razy 10 i Bitcoin jako takie bezpieczne razy 4. Tak? No właśnie. I rozbić taki portfel, jakby 10% naszego portfela zostawiamy sobie na eksperyment. 10%. Chodzi mi, żeby kupować tokeny giełdowe, między innymi Kangę, na jakieś tam różne rzeczy, ale te 90% na przykład podzielić na 3. Zresztą to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że w końcu w ramach naszych audycji będziemy mieli różne eksperymenty inwestycyjne, będziemy porównywali różne podejścia właśnie i portfele, tak żeby zobaczyć, która strategia okaże się najbardziej Ale co ważne, nie teoretycznie. Tak, będzie tam szedł żywy za tym kapitał, także jeżeli będziemy robili głupie rzeczy, to będzie nam z tego powodu przykro, czy będzie nas bolało po prostu. Tak. No więc, co myślisz o takiej strategii? No, ja generalnie uważam, że po pierwsze obranie jakiejkolwiek strategii jest już czymś dobrym. Ja wiem. Bo działanie bez strategii to na pewno przegramy. Czyli zaczynamy od didaskaliów, ale teraz chodzi mi o teraz strategia Bitcoin, Ether, Doge brzmi ciekawie. Myślę, że można byłoby dyskutować, a może Solana, a może XRP, a może Tron, a może Cardano. Tutaj takich możliwości jest wiele. BNB się bardzo mocno obudziło teraz. Tak. Może token KNG jest teraz na takim etapie. Wzrosty na giełdach szykują się bardzo duże, bo jednak tych użytkowników przybywa, zainteresowanie jest coraz większe. Giełdy się mocno pozmieniały. Wiele zaczyna popełniać... To jest taka nasza trochę teoria. Są po prostu zbyt skomplikowane, więc nowe twory, które są bardziej elastyczne, są w stanie zaoferować coś ciekawego i lepszego, szczególnie dla tych początkujących. Bo Dogecoin brzmi w moich uszach sensownie, ale czy tak będzie, to na pewno gwarancji nie ma. No nie, oczywiście. Natomiast zachęcamy do tego, żebyście spojrzeli na wykres Dogecoina od początku, jak to wygląda i to wygląda naprawdę bardzo regularnie i bardzo ciekawe. Będziemy się przyglądać. A przecież wiemy o tym, że Dogecoin ma swojego patrona, który niejednokrotnie powiedział już coś, co wpłynęło na rynek bardzo mocno. Chodzi oczywiście o Elona Muska, a wiemy, że to jest człowiek, który nie potrafi trzymać języka za zębami, zawsze coś powie. No i zgodnie z jego deklaracją on tę kryptowalutę umiłował i zamierza ją wspierać na każdym kroku, ale czy tak będzie, to się dopiero okaże. Jak każdy nieobliczalny człowiek, on może za godzinę wyjść i powiedzieć, Dogecoin jest jak do kitu, robię swojego własnego. Tak, no wiadomo, to by była wielka lipa. To jest dobry moment na to, żeby zachęcić Was wszystkich do tego, żeby dzwoneczek, zasubskrybować, polajkować ten odcinek No Comment. Zachęcamy również do komentowania. Napiszcie, jak Wasz koszyk by wyglądał. Chętnie odniesiemy się do tego w czasie najbliższego kwadransu z Kangą. Tak. Napiszcie 3 kryptowaluty, te, które powinny znaleźć się w tym głównym koszyku. Czyli ten pomysł Sławka, mam 100 zł tygodniowo do inwestycji, 30 zł na jedną kryptowalutę, 30 na drugą, 30 na trzecią i 10 zł na jakieś altcoiny, ale o nich na razie nie rozmawiamy. Jakie powinny być 3 główne waluty według Was, które powinniśmy kupować raz w tygodniu? Jestem ciekawy Waszych pomysłów. Może Litecoin albo Dash, albo może jakiś Neo albo Siacoin, czyli tokeny, które były kiedyś bardzo popularne, ale trochę straciły. Napiszcie. Wracamy do naszego programu i chciałem zmienić wątek. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak dużo kasy można zebrać na swój startup? Muszę powiedzieć, że jest jedna rzecz, której ja do końca nie rozumiem. Mianowicie, jak się czasami ogląda audycje biznesowe, telewizyjne, podcasty jakieś radiowe, to czasami jak gdyby na tapet czy na szczyt bierze się na przykład takiego człowieka, który nie zarobił jeszcze pieniędzy, ale jest startupowcem i zebrał po prostu z rynku tam najwięcej kapitału. I wszyscy mówią, no to jest po prostu gość, bo on zebrał najwięcej kapitału, ale ja sobie myślę, kurczę, no kiedy on ten kapitał zwróci. Tak. Ale okazuje się, że wśród startupowców to właśnie to świadczy o tym, że należy mi się chwała, a nie to, czy mi biznes wyszedł, czy nie wyszedł. Natomiast co okazuje się,
Że jest pewien człowiek, który ma bardzo ambitne marzenia i ma, no właśnie, czy jego projekty kiedyś zarobiły? To jest ciekawe. Nie wiem, chyba tak. No, a ile włożono, a ile wyciągnięto? Nie wiem. Nie jestem przygotowany na takie pytanie. Tak, to jest w ogóle do tego, żebyśmy może to sprawdzili. Mówimy oczywiście o Samie Altmanie, czyli człowieku... Twórca OpenAI, tak. No on w tej chwili powiedział, że musi zebrać kapitał. Musi zebrać kapitał, nie taka duża kwota. Użyję takiego mnożnika nietypowego, 7 000 miliardów dolarów, czyli 7 bilionów po polsku dolarów. No kwota taka, bym powiedział, mało kto nosi w portfelu. Nie? To już jest taka dosyć istotna kwota. On chce to zebrać po to, żeby między innymi, jak rozumiem, wybudować fabryki do materiałów półprzewodnikowych, żeby te braki skompensować. Natomiast ja muszę powiedzieć, że i teraz tutaj troszeczkę będzie takiego inside newsów związanych ze sztuczną inteligencją. Otóż okazuje się, że i mam tutaj wiedzę, można powiedzieć, z wnętrz głębokich laboratoriów, że pracuje się nad sieciami neuronowymi zupełnie innego rodzaju. Zupełnie inny typ sieci, który może spowodować, że te układy, które się w tej chwili produkuje, staną się zupełnie niepotrzebne. Mówisz o układach czego? Mikroprocesorów? Mikroprocesorów, tak, bo to nie są, znaczy to są mikroprocesory, ale bardzo specyficzne. One tak naprawdę służą do wykonywania bardzo konkretnego obliczania, bardzo konkretnych obliczeń. Nie są ogólnego takiego przeznaczenia. Do tej pory przydawały się doskonale w grafice. I dlatego to są najczęściej układy graficzne, ale okazuje się, że one również całkiem dobrze radzą sobie z obliczeniami związanymi z używanymi obecnie mechanizmami czy algorytmami związanymi z sieciami neuronowymi, czy tym machine learningiem. Tam już nie chcę wchodzić w szczegóły, jak to się rozróżnia, bo tam się mnoży bardzo dużo liczb, nie? Macierze się mnoży i generalnie tych parametrów są miliardy i to przemnożyć jedno przez drugie to trwa. No i dlatego tyle tych układów jest potrzebnych. No i wada tego jest oczywista. Olbrzymia moc obliczeniowa i niesamowite zapotrzebowanie na energię. Bardzo duże. A tutaj okazuje się, że w specjalnych laboratoriach pracuje się nad układami, nazwijmy to sztucznej inteligencji, które działają na zupełnie innej zasadzie. Nie chcę teraz wgłębiać się, jaka to jest zasada, ale różnica jest taka, że w zegarku mógłbyś mieć układ o olbrzymiej, czy porównywalny z olbrzymim modelem czata GPT, który byłby zasilany energią odzyskiwaną z ruchu Twojej ręki. Czyli tak jak kiedyś zegarki były nakręcane, to tak samo tutaj można by było. W tej chwili te układy zaczynają być badane na przykład w dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć bardziej samodzielne drony, nie zalgorytmizowane, czyli takie, gdzie ja algorytmem opiszę zachowania w odpowiednich sytuacjach, ale właśnie takich pilotów, których nauczę latać i włożę do drona i on będzie o wiele bardziej samodzielny, o wiele bardziej sprawny. No, aktualnych układów nie można, no bo one czerpią gigantyczną energię, a tutaj się okazuje, że ta energia jest pomijalna. I robimy takiego drona, który leci sobie i robi naprawdę wiele bardzo samodzielnych rzeczy. Wyobrażam sobie, że jesteśmy w stanie na przykład powiedzieć: zostaw tą rzecz w tym i tym pokoju, w tym i tym hotelu na stoliku i on sam znajdzie tam drogę. Logistyka. To jest w ogóle jeden z dawnych... Nie wiem, czy logistyka czego? No, ja myślę sobie, że gdyby były takie drony, o których mówisz, w sumie nie wiem, jaki ty miałeś pomysł, no nie? Ale że zobacz, że można by było po prostu wykorzystywać drona jako taksówkę do przesyłki. Gryzę się trochę w język, ale możemy powiedzieć tak, no można badać na przykład, w jaki sposób dostarczyć na przykład pizzę
Mediolanu. Aha, okay. Z pizzerii w Mediolanie do na przykład Dallas w Teksasie. No bo tak se ktoś zażyczy, chce, zamawia pizzę, ona jest wkładana do odpowiedniego drona, oczywiście z odpowiednim napędem i ten dron leci sobie z jednego kontynentu na drugi i dostarcza tą pizzę pod Twoje drzwi. Dokładnie pod Twoje drzwi. To jest jedno z zastosowań. Myślę, że znaleźlibyście dużo więcej zastosowań tego typu układów. No, nie ma co tu ukrywać, że zastosowania militarne narzucają się bardziej, szczególnie w tych dronach autonomicznych, no bo tu nie ma co ukrywać, to jest, szczególnie jak widzimy, jak wygląda na przykład wojna na Ukrainie, jak działają tam te akcje sabotażowe związane z dronami. Drony są jednym z kluczowych elementów. To teraz wyobraźmy sobie, że mamy takie drony, które na przykład poruszają się w chmurze, w sensie w roju, które potrafią samodzielnie reagować na nieprzewidziane sytuacje i znajdować rozwiązania, których my nie zaprogramowaliśmy. To jest coś bardzo, bardzo kuszącego. Ich skuteczność byłaby na pewno o rzędy wielkości lepsza niż to, co mamy w tych algorytmicznych dronach, no bo nie zawsze jesteśmy w stanie sterować tym dronem. No. Łatwo zakłócić komunikację, łatwo przerwać możliwość sterowania, no i w tym momencie operator traci możliwość. Stąd te drony autonomiczne są czymś bardzo kuszącym. Broń wojskowa, tak? Czy oręże wojskowe, które ma swój własny intelekt. Oczywiście nie taki jak my, ale potrafi uczyć się po drodze. I mało tego, to jeszcze tak mogło wyglądać, że te drony na bieżąco dzielą się wiedzą. Jeżeli dochodzi na przykład do rozbicia albo zestrzelenia drona, no to on jeszcze w ostatnim tchnieniu przekazuje gdzieś informacje, tak żeby ten sztuczny mózg, który zasila te drony, mógł wyciągać wnioski i się... No to tutaj zahaczasz o podstawy roju, czyli właśnie tego, że leci cała chmara dronów i komunikują się między sobą na bardzo niskich energetycznych, o niskim poborze sygnałach. Nie da się ich tak łatwo zakłócić i one są w stanie przekazywać błyskawicznie informacje o sobie. Nawet zestrzelenie 10-20% nie zmienia faktu, że one razem stanowią bardzo groźne narzędzie. No, takie historie w science fiction są znane, już wielu wymyśliło. Wygląda na to, że to się w tej chwili ziszcza. No ale wróćmy na Ziemię, wróćmy do tego OpenAI. No jestem ciekawy, czy zbierze, czy uruchomi, bo może się okazać, że za te 5-6 lat nowe technologie wyprą i pytanie, czy te stare zostaną. A poczekaj chwilę, a słyszałeś, jeszcze a propos sztucznej inteligencji, słyszałeś o takim nowym rozwiązaniu OpenAI, które w tej chwili nie jest jeszcze udostępnione jak gdyby dla publiczności, ale możemy widzieć już pierwsze owoce. Chodzi o taki silnik, który nazywa się Sora. Tak, coś słyszałem, ale opowiedz więcej. Produkuje filmy. Tak, no właśnie, to jest to, że jak korzystałeś z ChatGPT jakiejś tam starszej wersji, to on udzielał Ci tylko i wyłącznie odpowiedzi albo interpretacji tekstowych. W tej najnowszej wersji płatnej możesz poprosić o to, żeby Ci narysował zawsze jakąś graficzkę i muszę powiedzieć, że grafikę, że robi to naprawdę nieźle. Robi to nieźle. Wiemy o tym, że są oczywiście alternatywne rozwiązania, ale Sora jest właśnie taki, że piszesz tekst, piszesz scenariusz, co chciałbyś dostać i dostajesz film. I oczywiście te filmy, które w tej chwili są udostępniane, no to pewnie nie trzeba być jakimś wybitnym tutaj intrygantem, żeby domyśleć się, że wybrano te, które naprawdę nieźle wyszły, ale nie ma problemów z tym, że człowiek czy postać ma tam 6 palców, albo 2 nosy, albo 3 oczu, no nie? To wygląda naprawdę nieźle. I teraz jakby zachodzę w głowę, ile czasu teraz musi minąć do tego, żeby seriale na Netflixie były już po prostu przygotowywane w całości. Czyli nie tylko scenariusz, bo ja słyszałem, że scenariusze już są produkowane przez sztuczną inteligencję, no ale tak, to będzie ciekawe. Bo teraz zobacz, jakie to daje wyzwania związane na przykład z przyznawaniem nagród filmowych, Oscarów. Teraz trzeba będzie dawać Oscary również dla najlepszego silnika filmowego. Dla najlepszego silnika filmowego za dźwięk,
za scenariusz i to w ogóle nawet ciekawe, czy nie trzeba będzie zrobić po prostu zupełnie drugiej makrokategorii Oscarów. Oczywiście odleciałem teraz, ale to są takie wyzwania, z którymi musimy się teraz zetknąć. No to jest to, o czym mówiliśmy kiedyś, już w którymś chyba w No Comment rozmawialiśmy na ten temat, ale jakiś czas temu, że wiele elementów pracy ludzkiej zostanie usuniętych. Kiedyś, żeby być dobrym, nazwijmy to malarzem, musiałeś nie tylko mieć wyobraźnię, nie tylko mieć pomysł, ale musiałeś mieć warsztat, czyli umiejętności odpowiednie i materiały. Tak. Stopniowo eliminujemy kolejne elementy. Materiały w pewnym momencie przestały być takie istotne. Warsztat zaczynał schodzić na drugie tło, no bo Photoshopy i tak dalej pozwalają Tobie korzystać z wielu narzędzi, które eliminują Twoją konieczność, tą umiejętność pędzelkiem machania po płótnie. No a w tej chwili doszło do tego, że faktycznie już tylko i wyłącznie ta Twoja wyobraźnia i pomysł się liczą, bo musisz opisać obraz, scenę, którą chcesz zobaczyć. Im lepiej ją opiszesz, tym bardziej będzie to, co chcesz. A to, że ona została narysowana przez kogoś innego, to już jest nieistotne. A ponieważ nie każdy ma lekkie pióro, to może poprosić ChatGPT, żeby ten scenę opisał. Tak. A to byłoby ciekawe, poprosić ChatGPT o stworzenie opisu jakiegoś filmu, a potem powiedzenie, to zrób ten film i sprzedawanie tego filmu bardzo... Jejku, straszne. Myślę, że to... Ilość eksperymentów nam się rozgałęzia, także no, tak jak rozmawialiśmy chyba z 2 albo 3 odcinki temu, technologia rozwija się nad wyraz mocno, co jest oczywiście truizmem, ale to co powiedzieliśmy, że każdy z nas przeżyje kilka rewolucji technologicznych za swojego życia, co było kiedyś pokoleniowo niemożliwe. Tak, zbliżamy się do jakiegoś przesilenia, bo jednak mamy jakieś ograniczenia, no chyba że rozwiązania typu Neuralink rozszerzą nasze możliwości w sposób jakiś istotny. Wracamy w takim razie jeszcze do tematu kursów. Co chciałeś tutaj skomentować? Słuchaj, no mam takie pytanie. Czyli według Ciebie co? Dodge, Ethereum czy Bitcoin? A to zależy, kiedy mnie zapytasz. Natomiast no ja w tej chwili znaczy ja uważam, że trzeba te 2 pierwsze kupować w modelu DCA. Tutaj nic nie zmieniam, no nie? Ale faktycznie kuszące jest to, żeby dorzucić tego Dodge'a, bo on zaskakiwał i historia pokazuje, że zaskakiwał zawsze w dobrą stronę. Ale zobaczymy, to uwagę, nie jest porada inwestycyjna. Tak jest, to jest porada koleżeńska, także... Okay. Dobra, to co? To może teraz najbardziej kaloryczna część naszego odcinka. Fakty, nie mity. Tak jest. No więc dzisiaj Kamil przed audycją powiedział mi, że znalazł, w ogóle Kamil siedzi właśnie, słuchajcie, za kamerą i się do mnie teraz uśmiecha, powiedział, że znalazł źródło, które potwierdza, że ludzki włos jest w stanie utrzymać ile kilogramów? 3 kilogramy. Nie wiem, jak to zostało zbadane, ale dzielę się z Wami tą ciekawostką. Ja niestety mam mało możliwości, żeby eksperymentować w tym zakresie, ale może ktoś z Was to zweryfikuje. No tak. Okej, dobra. Moja ciekawostka jest również związana z naturą i ze zwierzętami, a na dodatek z wagą. Otóż okazuje się, że język wieloryba może ważyć tyle, co słoń. I tym faktem zostawiam Was na najbliższy weekend. To są najważniejsze informacje z dzisiejszego odcinka. Tak jest. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w najbliższy wtorek podczas... No. Dobra, nawet nie trzeba tego wycinać. Widzimy się na kwadransie z Kangą. Cześć. Cześć. Idziemy na hot doga? Ja mam postanowienie, żeby mieć takie postanowienie.